Benoa Beach. To ulokowany na przepięknej indonezyjskiej wyspie Bali przestronny, komfortowy hotel, znajdujący się w malowniczym otoczeniu tuż przy popularnej, piaszczystej, prywatnej plaży. Już od pierwszych chwil raduje nas spora przestrzeń oraz mnóstwo zieleni. Sprzyjająca wypoczynkowi, dająca cień i ucieczkę przed słoneczną spiekotą, zielona gęstwina nadaje temu miejscu egzotycznej, zielankowej atmosfery. Wizyta w hotelu to odskocznia od tłoku oraz zgiełku, sprawiającej czasem wrażenie nazbyt klaustrofobicznej wyspy. Od samego wejścia wita nas stylizowana na balijską, sprawiająca wrażenie przestronnej architektura. Lekkość zdominowanej przez filary konstrukcji lobby ułatwia cyrkulację powietrza. Zbawienny przepływ, niczym naturalna klimatyzacja, niweluje doskwierający zewsząd napływ gorącego powietrza, sprawiając, że o każdej porze dnia i nocy jest tu całkiem przyjemnie. Podczas pobytu w resorcie goście zewsząd doświadczają balijskiej gościnności. Bardzo miła obsługa stara się bowiem na każdym kroku, aby przybywające tu osoby czuły się komfortowo. Po szybkim załatwieniu formalności w przestronnej recepcji nasze bagaże zostają przeniesione do pokoju. My tymczasem rozglądamy się nieco po resorcie, o dziwo, nawiązującym do stylu japońskiego. Hotel należy bowiem do japońskiej sieci Nikko. Na jego terenie znajdziemy m.in. dodatkowo odpłatną japońską restaurację. Amatorzy sushi będą mieli zatem nie lada gratkę. W trakcie spaceru po resorcie odnajdujemy także nieco japońskich smaczków, wkomponowanych w rodzimy balijski styl. Po szybkim rozejrzeniu się, gdzie znajduje się jeden z barów oraz odkryciu hotelowej biblioteki, nadszedł czas na spotkanie z pokojem. Na piętra można się dostać schodami oraz windą. Dający zbawienny przewiew, przestronny korytarz prowadzi wprost do usytuowanego najbliżej morza pokoju kategorii deluxe, który przy odrobinie szczęścia udało nam się uzyskać na czas naszego pobytu. Wspomniane pokoje w wymienionej kategorii, poza rozstawem łóżek na dwa pojedyncze, bądź też złożem małżeńskim, poza drobnymi ściennymi detalami, niczym praktycznie od siebie się nie różnią. Na wyposażeniu mamy szafkę odzieżową z darmowym sejfem, mini lodówkę bez opcji zamrażarki, a także zestaw do parzenia napojów gorących z codziennie uzupełnianą wodą oraz kawą i herbatą. Komfortowa, przestronna łazienka umożliwia zarówno korzystanie z szybkiego prysznica, jak też cieszenia się z przyjemności długiej kąpieli. Całość dopełniają suszarka do włosów, woda do mycia zębów oraz zestaw kosmetyków, a także środków higieny osobistej. Przestronne biurko może pomieścić wiele zgromadzonych podczas naszego pobytu skarbów. Znudzeni mogą także skorzystać z telewizora. Jako że my takiego nawyku nie mamy, to nawet nie sprawdzaliśmy, czy działa. Niewielki balkon to nasze hotelowe okno na świat, zwłaszcza gdy z ulubionym drinkiem można z niego podziwiać taki oto widok na ocean. Korzystając z możliwości, jakie daje technika filmowa, przenosimy się w czasie, udając się do restauracji Grand Benoa na wliczone w cenę pobytu śniadanie. Serwowane w formie bufetu w godzinach od 7 do 10 rano oferuje smakołyki kuchni regionalnej, japońskiej, a także międzynarodowej. Warto nadmienić, że poza wspomnianą restauracją śniadaniową obiekt oferuje jeszcze 3 inne lokale gastronomiczne, gdzie goście odpłatnie mogą skosztować dań kuchni japońskiej, włoskiej, azjatyckiej i międzynarodowej. Osobiście, tak jak większość gości, korzystaliśmy z jedzenia na mieście. Nie mamy zatem zdania co do poziomu pozostałych restauracji. Zniechęciły nas nieco wygórowane jak na Bali ceny. Sądząc po jakości podawanych podczas śniadań posiłków, zakładam, że także dania obiadowe czy kolacyjne muszą tu być całkiem smaczne. Wracając do samych śniadań, polecam bazę rosołową z możliwością skomponowania własnej zupy. To faktycznie świetna zabawa, połączona z możliwością odkrywania nowych smaków.
My bardzo polubiliśmy także tutejszy smażony makaron, hodowane głównie ekologiczne świeże warzywa i egzotyczne owoce, zwłaszcza snake fruity oraz aromatyczne i wyjątkowo soczyste zielone mandarynki, a także kącik na słodko z pysznymi pancake'ami oraz goframi. Zasmucił nas natomiast niewielki wybór soków. Entuzjaści porannej kawy bardzo sobie chwalili tutejszą małą czarną, przypominającą w smaku naszą rodzimą polską. Swoje śniadanie hotelowi goście mogą spożywać w przestronnej jadalni z pięknym widokiem na tropikalny ogród oraz majaczący w oddali ocean. W tak niespotykanych okolicznościach przyrody poranny posiłek smakuje wyjątkowo wybornie. Po urozmaiconym, obfitym śniadaniu wybieramy się na dalszy rekonesans resortu. Otoczony bujną, egzotyczną roślinnością, wypełniony rybami, niewielki wodny ogród zachęca do zadumy oraz ucieczki przed upałem. Utworzony w klimacie Azji Południowo-Wschodniej korytarz prowadzi do jednej z restauracji oraz toalet. Spacerując po resorcie, co rusz odkrywamy miejsca przewiewne, tworzące niejako naturalną klimatyzację. Trafiamy do czynnego całą dobę tutejszego spa. Poza możliwością rekreacji oraz stracenia nadmiaru energii w sali fitness, miejsce to umożliwia także wzięcie prysznica oraz przebranie się przed powrotem do kraju, gdy zdaliśmy już nasze pokoje, a transfer mamy w późnych godzinach wieczornych lub w nocy. Jedną z atrakcji resortu jest obszerny, tropikalny ogród. Zlokalizowany na powierzchni około 2 hektarów hotel poszczycić się może uroczo zaaranżowanymi oczkami wodnymi, a także wieloma miejscami z piękną, zadbaną zielenią. Ulokowane pośród wybujałych palm hotelowe budynki pozwalają gościom resortu nacieszyć się pięknem walijskiej tropikalnej przyrody, jej olbrzymią różnorodnością, a także bujną wegetacją. Przy prowadzącym do basenu obszernym placu ulokowały się altany służące fakultatywnym masażom. Masaż walijski należy do terapii odprężających i łagodzących wiele dolegliwości. Łączy elementy reflekso i aromaterapii, akupresurę, elementy jogi z holistyczną ajurwedą, czyli tradycyjną medycyną indyjską. Hotelowa mała architektura zawiera wiele symboli. Kwitnące lotosy oznaczają duchowe przebudzenie oraz pokonywanie życiowych przeszkód. Poprzez zdolność zamykania się w nocy i rozkwitania za dnia są symbolem odrodzenia i kreacji. Miejscem skupiającym dzienne życie resortu jest basen. To właśnie w jego okolicy, w otoczeniu pięknie zaaranżowanych, dających cień altanach, a także pod palmami, można nie tylko błogo wypocząć, ale także korzystać z fakultatywnej restauracji serwującej dania kuchni regionalnej oraz międzynarodowej. Chętni mogą też ochłodzić się deserem lodowym, bądź ugasić pragnienie świeżo wyciskanym sokiem, bądź smakowitą wodą kokosową. Zainteresowanie korzystaniem raczej średnie. Hotel Nikko Bali Benoa Beach to prawdziwy raj dla miłośników beztroskiego wypoczynku. Obiekt posiada także liczne udogodnienia sportowo-rekreacyjne, umożliwiające ciekawe spędzanie czasu podczas pobytu. To idealne miejsce na odpoczynek oraz ucieczkę nie tylko od codzienności, ale często także przedłużenie sobie lata, gdy w innych miejscach nadchodzą jesienne szarugi bądź zimowe słody. Położony pośród rozległej tropikalnej zieleni w enklawie Tanjung Benoa został zaprojektowany z myślą o wygodzie, przyjemności i relaksie, gdzie japoński standard w połączeniu z balijską architekturą harmonizują z naturą. Warto przy okazji dodać, że zarówno w pomieszczeniach, jak też na terenie całego obiektu działa bezpłatny internet Wi-Fi. Ucieszy to z pewnością zdalnie pracujących, jak też pozostałych gości chcących posurfować w sieci, odebrać pocztę mailową, czy też porozmawiać na czacie. Główną atrakcją resortu jest stylizowany na lagunę obszerny, wielokształtny basen. Akwen o powierzchni 700 m2
stanowi doskonałe orzeźwienie przed tutejszym upałem, dając relaks i odprężenie w trakcie naszej codziennej resortowej aktywności. Przetestujmy zatem ów akwen. W moim przypadku, wchodząc do niego wprost z trawy, natrafiam na barierę z drobnego żwirku, będącą zapewne rodzajem filtra. Po jej pokonaniu trafiamy na wyłożone antypoślizgowymi płytkami dno basenu. Tu spotyka mnie miłe i zarazem bardzo pozytywne zaskoczenie. Woda w basenie jest bowiem na tyle ciepła, że wchodząc do niej nie odczuwa się żadnego termicznego szoku. To raj dla takich zmarzlaków jak ja, gdy zwykle wchodzenie do wody sprawia mi spore trudności i wymaga stopniowego zanurzania. Tu, z racji całkiem fajnego nagrzania, spotkanie z wodą jest niezmiernie przyjemnym doświadczeniem. Wypełniony ciepłą wodą, nasłoneczniony basen to idealne miejsce na zabawę i spędzone w nim niesamowite chwile. Można by tak pluskać się bez końca. W tak cudownych okolicznościach można poczuć się niczym królowie życia. Zwłaszcza gdy ma się świadomość, że gdzieś tam na krańcach ziemi, we własnym kraju zaczynają doskwierać chłody. Wokół basenu ulokowane są leżaki. Jest ich tutaj całe mnóstwo. Zażywanie zarówno kąpieli wodnych, zwłaszcza tych w basenie, jak też tych słonecznych, to chyba najbardziej popularny sposób spędzania wolnego czasu w resorcie. Generalnie nie ma problemu ze znalezieniem dla siebie wolnego miejsca. Należy jednak brać pod uwagę, że im później to zrobimy, tym możemy mieć problem ze znalezieniem dwóch wolnych leżaków koło siebie. Zgodnie z zasadą, kto rano wstaje, temu Bozia daje, jeszcze większą trudnością będzie znalezienie miejsc do opalania dla większej ekipy. Warto o tym pamiętać, gdyż przy długim, gorącym dniu wolne leżaki zwalniać się będą dopiero późnym popołudniem. Atrakcją basenu jest oczywiście tak zwany pool bar. Niestety, z racji dość wysokich cen nie jest on zbytnio oblegany. Komu nie chce się ruszyć przysłowiowych 4 liter i odwiedzić sklepu po drugiej stronie ulicy, ten musi liczyć się z serwowanymi przez bar większymi kosztami za napoje chłodzące. Z drugiej strony, kto bogatemu zabroni wydawać pieniądze, zwłaszcza gdy jest się na wakacjach i to w dodatku egzotycznych. Nic dziwnego, że dla ratowania budżetu największe zainteresowanie bar przeżywa podczas tzw. happy hours. Do dyspozycji hotelowych gości jest tu także strefa aktywności. Mamy tu wypożyczalnię darmowych ręczników plażowych, możliwość zagrania w szachy, a także rozerwać się podczas gry w tenisa stołowego. Do strefy aktywności przylega niedostępna dla osób postronnych niewielka balijska świątynia. Atutem resortu Nikko Bali Benoa Beach jest, jak sama nazwa sugeruje, plaża. Przylega do niej stojący częściowo pod zadaszeniem szpaler leżaków. Z racji sporych pływów nie znajdują się one jednak bliżej linii brzegowej. Zadbana brukowana alejka z gdzieniegdzie utworzonym z krzewów zielonym żywopłotem optycznie oddziela resort od złotej, piaszczystej plaży. Jak widać na załączonym obrazku, sama w sobie plaża nie jest największą atrakcją i nie budzi takiego entuzjazmu jak choćby pobliski basen. Poza podziwianiem z leżaka błękitu oceanu, mało który gość resortu decyduje się na kąpiele w Oceanie Indyjskim. Pierwszym z powodów jest parzący niemal do bólu rozgrzany piasek. Podczas kąpieli należy także uważać na mocne oceaniczne prądy. Po krótkim spotkaniu z wodą i zaliczeniu sesji foto-wideo większość hotelowych gości odpuszcza sobie plażowanie oraz kąpiele w wodach oceanu, czekając na postępujący od popołudnia odpływ. Kiedy to za sprawą dość daleko cofającej się wody można sobie pobrodzić, przyglądając się uwięzionej w wodnych nieckach morskiej florze i faunie. Jedną z atrakcji resortu jest niewielkie molo,
z wieńczącą je stylizowaną na sposób balijski altaną. To miejsce obowiązkowych sesji fotograficznych utrwalających pamięć o wakacyjnym pobycie na cudownej indonezyjskiej wyspie Bali w resorcie Nikko Bali Benoa Beach. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Bank.